Cześć, tu Radek. Moje filmy powstają dzięki patronom, za co im serdecznie dziękuję. Partnerem kanału jest Flying Atom Gold, który oferuje złoto i srebro inwestycyjne w postaci sztabek i monet. Transakcji możesz dokonać online lub w jednym z 20 stacjonarnych oddziałów firmy. W dzisiejszym filmie opowiem Wam o drogach, transporcie, komunikacji, ciekawostkach i nie tylko na Wyspach Owczych. Kilka dni temu wróciłem z tego przepięknego miejsca. Byłem tam w dwóch celach. Po pierwsze, chciałem zobaczyć wspaniałą infrastrukturę, czyli m.in. jedyne na świecie rondo podwodne, tunele oraz most nad oceanem. Drugim moim celem był mecz naszych kopaczy, zwanych piłkarzami, właśnie z Wyspami Owczymi. Wyspy Owcze to wulkaniczny archipelag o powierzchni 1399 km2, położony na Oceanie Atlantyckim nad Wielką Brytanią, na wschód od Islandii i na zachód od Norwegii. Jest to terytorium autonomiczne Królestwa Danii. Mieszkańcy posługują się językiem farerskim i duńskim. Walutą jest korona Wysp Owczych oraz korona duńska. Co ciekawe, korony Wysp Owczych nie są przyjmowane w Danii. W całym archipelagu mieszka około 52 tysięcy mieszkańców i około 2 razy więcej owiec. Z ciekawostek, nie ma tutaj naturalnego lasu, McDonalda, ani żadnej linii kolejowej. Od małego chciałem tutaj przyjechać. Archipelag nie znajduje się jakoś szczególnie daleko od Polski, jednak trzeba tutaj specjalnie przyjechać. Nie da się, tak jak w przypadku innych miejsc, np. w Europie, przyjechać tutaj po drodze, jadąc w inne miejsce. Można tutaj dotrzeć na dwa sposoby. Ten łatwiejszy to podróż samolotem lub dłuższy to podróż promem. Na Wyspy Owcze drogą powietrzną można dotrzeć z Danii, Norwegii, Szkocji, Francji i Islandii. Wyspy Owcze posiadają jedno lotnisko, które znajduje się na wyspie Vagar. Podróż samolotem niesie jednak ze sobą ryzyko niedotarcia tutaj. Przed przyjazdem czytałem, że jest to jedno z najtrudniejszych lotnisk do lądowania przez wiatry, które tu wieją, i tak niestety było. Mimo że już wylecieliśmy z Kopenhagi i dolecieliśmy do Wysp Owczych, to nie wylądowaliśmy. Byliśmy już nad samymi wyspami, pojawił się nawet internet w telefonie, dostałem informację, że bank pobrał mi już pieniądze z konta za hotel, jednak samolot musiał zawrócić. Pilot powiedział, że nawet nie będzie próbował lądować. Wiatr wiał z prędkością 25 metrów na sekundę, czyli około 90 km na godzinę. Wróciliśmy do Kopenhagi i dopiero na drugi dzień, czyli w dniu meczu, tutaj wylądowaliśmy. Z racji, że jestem osobą optymistyczną, to zawsze szukam pozytywów, mimo że byłem wściekły, że nie wylądowaliśmy. Plus z powrotu do Kopenhagi był jeden. Przejechałem się metrem bez maszynisty. Z lotniska w Kopenhadze do centrum po torach porusza się skład autonomiczny. Na drugi dzień w końcu dotarliśmy na wyspy. Lotnisko, jak wspomniałem, mieści się na wyspie Vagar w zachodniej części archipelagu. Po wyjściu to, co najbardziej uderza, to chłód, wiatr oraz pustka. Żeby zobaczyć jak najwięcej w tak krótkim czasie, czyli raptem 24 godziny, zamiast planowanych 48 godzin, wynajęliśmy ze znajomymi auto. Inną możliwością podróżowania po wyspach jest komunikacja publiczna. Po całym archipelagu poruszają się niebieskie autobusy, które jeżdżą średnio co godzinę do 2 godzin. Zamiast jechać na wschód, czyli w stronę stolicy, pojechaliśmy najpierw na zachód. Dla mnie, jako fana dróg, geografii oraz zwiedzania nowych miejsc, Wyspy Owcze były niesamowite. Po drodze zatrzymywaliśmy się co chwilę, żeby podziwiać widoki, które są tutaj przepiękne. Tutaj na przykład jedna ze wsi. Z tego miejsca udaliśmy się jeszcze bardziej na wschód, do wsi Gasadalu. Jeszcze kilka lat temu można tutaj było dotrzeć tylko łodzią albo helikopterem. Dopiero w 2006 roku został wybudowany tunel pod górą długości 1,5 km i miejsce to zostało połączone z pozostałą częścią Wysp Owczych. Powiem szczerze, że pierwszy raz w życiu jechałem takim tunelem. Został on wydrążony w skale i nie miał w środku żadnej obudowy. Jest dość wąski, jednak jeździ tu bardzo mało aut, więc spokojnie taka szerokość wystarcza.
We wsi Gasadalu mieszka niecałe 20 osób. Jak ktoś lubi ciszę i spokój, to jest to idealne miejsce. Problemem jest jednak pogoda, która niestety nie rozpieszcza. Po krótkim spacerze udaliśmy się na wschód w kierunku stolicy, jednak pojechaliśmy okrężną drogą, żeby zobaczyć jak najwięcej. Przejeżdżając przez miejscowość Savagur, który sąsiaduje z lotniskiem, zauważyliśmy, że palą się lampki systemu ILS. Oznaczało to, że zaraz będzie lądował jakiś samolot. Szybkie spojrzenie w odpowiednią aplikację i tak jest. Właśnie ląduje samolot z Billund w Danii. Jak widać, piloci nie mają tutaj łatwo podczas startów i lądowań. Po drodze mijamy kolejne miejscowości oraz wspaniałe krajobrazy. Trzeba też uważać na owce, których jest przy drodze mnóstwo. Cały czas jedziemy na wschód. Wyspę Vagar, gdzie lądowaliśmy i gdzie cały czas się znajdowaliśmy, z wyspą Streymoy, która jest największą na Wyspach Owczych, łączy tunel długości 5 km. Ten tunel wygląda, co zrozumiałe, zupełnie inaczej niż poprzedni. Poprzedni przechodził pod górą, natomiast ten pod wodą. Jadąc autem ładnie widać, jak droga schodzi w dół, po czym ponownie się podnosi. W najniższym miejscu wykonana jest nad nami świetna iluminacja. Na wyspie Streymoy zatrzymujemy się na krótki postój na kawę. Nie mogłem nie nagrać znaku drogowego. Znaki wykonane są bardzo estetycznie. Są równe, wszędzie jest taka sama wysokość czcionki oraz taka sama wielkość znaku znajdujących się koło siebie. Kilka kilometrów za stacją znajduje się rondo. Można tutaj pojechać na południowy wschód do Tórshavn, jednak my wybieramy drogę na północ. Po 20 km dojeżdżamy do kolejnego ciekawego miejsca związanego z infrastrukturą. W miejscowości Airabaki znajduje się most Streymin, który łączy wyspę Streymoy z wyspą Eysturoy. Most jest podobno jedynym na świecie mostem nad oceanem. Czy jest to prawda? Trudno mi się odnieść. Sprawa według mnie jest trochę naciągana, bo na przykład na Bermudach, które leżą również nad Oceanem Atlantyckim, też są mosty, które łączą różne wyspy. Mimo wszystko jest tutaj most, który leży rzeczywiście nad oceanem, jednak niczym szczególnym on się nie charakteryzuje. Poruszamy się dalej w kierunku stolicy. Widoki cały czas się zmieniają i są niesamowite. Co chwilę mijamy tunel, jakąś miejscowość, owce, spadającą wodę z gór i tym podobne. W miejscowości Runavik wjeżdżamy do najdłuższego tunelu na Wyspach Owczych. Łączy on, podobnie jak most, o którym mówiłem niedawno, również wyspy Streymoy z wyspą Eysturoy. Dwa kilometry po wjechaniu do tunelu dojeżdżamy do jedynego na świecie ronda podwodnego. Miejsce to było głównym celem mojej wycieczki. Według mnie miejsce takie można nazwać cudem infrastruktury. Z ronda możemy pojechać w 3 strony. 2 drogi prowadzą na wyspę Eysturoy, a jedna w kierunku południowym w stronę wyspy Streymoy. Miejsce jest bardzo ładnie oświetlone.
Przejazd przez tunel oraz wcześniejszy, który omawiałem, są płatne dla turystów, natomiast są darmowe dla mieszkańców Wysp Owczych. Łącznie 3 drogi w tunelu, łączące 3 punkty na 2 różnych wyspach, mają długość aż 12 km. Mimo że odległość pomiędzy wyspami jest znacznie krótsza, to tunele są bardzo długie. Wynika to z faktu, że na samym brzegu wysp są wysokie góry i trzeba było drogę wprowadzić w tunel za górą. Po wyjeździe z tunelu widać pierwsze zabudowania stolicy kraju, czyli Tórshavn. Jest to największe miasto na Wyspach Owczych. Mieszka tutaj około 12 000 osób, a z 2 miastami, które sąsiadują ze stolicą, mieszka około 17 000 osób. Jest to małe, ale bardzo urokliwe miasto. Nasz hotel znajdował się nad samą wodą. W stolicy funkcjonuje komunikacja miejska, która dociera w każdy zakątek miasta. Wieczorem odbył się mecz. Z racji, że jest to kanał o drogach, a nie o piłce, to zamieszczę tylko jedną scenę z pozdrowieniami dla prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. Proszę zobaczyć, że polscy kibice piłki nożnej potrafią dopingować. Na drugi dzień pojawiło się słońce. Z tego co się dowiedzieliśmy, pada tutaj ponad 300 dni w roku, więc była to ogromna niespodzianka. Rano pojechaliśmy na górę, z której rozpościera się panorama stolicy. Co chwilę była zmiana pogody. Na ulicach można spotkać przeróżne auta, a wśród nich również auta elektryczne. Z racji, że nasz samolot był o 13, to trzeba było w miarę sprawnie dojechać do lotniska i oddać auto, więc około 10 wyjechaliśmy z Tórshavn. Jednak zamiast klasycznej drogi nad samym oceanem, czyli drogi numer 50, wybraliśmy drogę numer 10. Jest to stara droga, która przechodzi przez środek wyspy. Wybór był strzałem w dziesiątkę. Z drogi rozpościerały się co chwilę niesamowite widoki, czy to na góry, czy na doliny. Co chwilę też mijaliśmy stada owiec, które chodzą wszędzie i czasami trzeba uważać, żeby ich nie rozjechać. Powrót do Kopenhagi też był ciekawy. Wiatr wiał około 20 metrów na sekundę. Pilot powiedział, że przez 3 minuty będzie mocno trzęsło, po czym będzie ok. Takiego startu jeszcze nie przeżyłem, ale się udało. To tyle. Na koniec puszczę parę scen z muzyką, bo materiału nagrałem sporo, więc szkoda, żeby się zmarnował. Ogólnie miejsce świetne do zobaczenia ze wspaniałymi widokami, jednak żeby zamieszkać tu na stałe lub nawet przez kilka miesięcy, to jednak byłoby to wyzwanie przez pogodę. Przez większość czasu jest brzydka pogoda, bardzo mocno wieje wiatr oraz bardzo często pada deszcz. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam, Radek.